Cześć, witajcie kochani. Nareszcie przyszło parę fajnych dni. Jeszcze moje gardło nie domaga, ale to myślę, że bardziej to już chyba alergicznie, dlatego mój głos jest taki zachrypnięty. Tutaj możecie zobaczyć, że wysiewam nasiona kopru. Mój tata poradził mi, żeby stary koper zaparzyć, po prostu zalać wrzątkiem, odczekać z godzinę, dwie i następnie wysypać do ziemi tak, jak się uda. I tak też właśnie zrobiłam. Zobaczymy, czy te stare nasiona kopru dadzą mi jakiś plon. To będzie taki pierwszy koperek do moich nowalijek. Przykrywam oczywiście to wszystko, żeby koty mi tego nie rozdrapały. Czas na koszenie trawy i zobaczcie, co ja tutaj znalazłam. No nic, odpalamy kosiarkę i kosimy trawę. Nie wiem, jak jest u Was, ale takie pierwsze koszenie trawy to daje taką satysfakcję w ogrodzie i uczucie takiego porządku. Trawę wysypuję na razie na grządkę nieobsadzoną. Niech ona sobie lekko podeschnie. Mam już na nią plan, także w dalszej części zobaczycie, co zrobię z tą skoszoną trawą. Czas zająć się także moją grządką z miętą. Ta mięta za ładnie nie wygląda, dlatego postanowiłam ją odmłodzić i po prostu wyciąć tuż przy ziemi. Ona się teraz na pewno weźmie i będzie wydawała piękne, zdrowe listki, które będę mogła wykorzystywać na świeżo, jak i na ususzenie. Szkoda by było zmarnować ten potencjał. Jak zobaczyliście przed chwileczką, znalazłam zapomniane cebulki. I zobaczcie, jak te cebulki sobie dały radę. Nawet wypuściły mi już tutaj małe żonkile. No, niestety, czasami bywa tak, że nie mamy na wszystko czasu. Gdzieś tam coś się przeoczy. Jak w poprzednich latach robiłam lasagne właśnie z takich cebulek już na jesień, to w zeszłym roku niestety nie dałam rady. A potem zapomniałam o tym, że w ogóle takie cebulki gdzieś mam. Dlatego te, które już kwitną, to zostawię sobie, może włożę je tylko do jakiegoś słoika, jakiegoś pojemnika, a te, które jeszcze nie zakwitły, to sobie szybciutko powkładam do ziemi, bo są tutaj takie cebulki i będę miała na taras za chwileczkę jakieś fajne kwiatuszki. Trudno. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli, że wszystko możemy zrobić i tym się wcale nie przejmujcie. Tak to bywa. Tak to w życiu bywa, że czasami jest właśnie tak jak i u mnie, że zapomniane cebulki same sobie zakwitły, cieszą się tym, że mają ten wigor do rośnięcia. U nas wczoraj było przepięknie, bo te cebulki znalazłam wczoraj, ale niestety musiałam skosić trawę, bo dzisiaj będzie za chwileczkę padało. A jak będzie padało, no to już tej trawy nie skoszę, a wymagała ona takiego pierwszego skoszenia. Jak kosicie trawę, to pamiętajcie ten pierwszy raz troszeczkę podnieść ostrza kosiarki, żeby nie skrócić jej za mocno, bo ona przy ziemi jeszcze nie domaga. Jeszcze po takiej zimie, jak w Polsce była na przykład, z tymi ogromnymi przymrozkami, to szkoda, żeby ją osłabiać. Troszeczkę wyżej ostrza i wtedy kosimy. A ja mogłam sobie skosić
też dosyć wysoko, ale te pierwsze koszenie daje takie uczucie czystości w ogrodzie i to też jest naprawdę fajne na taką wiosnę. Nic, powkładam tutaj na gęsto tych wszystkich cebulek, co mam. Jeszcze mi sporo zostanie, dlatego będzie też kolejna doniczka do obsadzenia, ale tak jak rozmawiam z wami, nawtykałam po prostu i mam przygotowaną taką, mam nadzieję, że jeszcze te zakwitną. One się nawet poprzechylały w jedną stronę, tam gdzie było tam gdzie było światło, ale mam nadzieję, że jak teraz tu będą w ziemi, to urosną. Jak urosną, to pokażę wam w kolejnym filmie. Dzięki temu, że pogoda się poprawiła, mogliśmy rozpalić nasze pierwsze ognisko. Tutaj Howard próbuje swoich mocy z zapalniczką. I mamy rozpalony ogień. Można spalić niepotrzebne jakieś kawałki deseczek, jakieś też śmieci z ogrodu, które są wysuszone z zeszłego roku. W zeszłym roku, jak widzieliście, postawiliśmy sobie tutaj takie obramowanie, można powiedzieć płotek. I długo zastanawiałam się, co tutaj będzie, czy to będą kwiaty, czy to będą inne roślinki, ale na jesień, nie pamiętam, kilka tygodni temu Howard przywiózł mi takie pojemniki po ciętych kwiatach z jednego z dyskontów. I zobaczycie, jak sobie przygotowaliśmy te pojemniki. Miałam nadzieję, że ten płotek, to obramowanie pomaluję jeszcze jesienią. No niestety, plany planami, a realizacja jednak nie wyszła. Dlatego teraz sobie wyciągnę te doniczki, które tam włożyłam, tylko i wyłącznie dlatego, żeby mi tam koty nie wchodziły. I sobie zagrabię, wyrównam ten teren. Jak słyszycie, kamienie się tutaj obijają, ta ziemia nie jest zbyt taka dobra do obsadzania, dlatego zrobiłam tutaj całkiem inne metki. Po zagrabieniu, wyczyszczeniu tego kawałka ziemi z niewielkiej ilości chwastów, nawet chwasty nie urosły, postanowiłam w końcu pomalować ten płotek. Mamy tutaj farbę z zeszłego roku, jak malowaliśmy płot zieloną, także pomyślałam sobie, że ta zieleń się ładnie wyrówna z tym płotem i, no i będzie taka ładniejsza, ładniejsza. No i jak to ja, pędzel w dłoń i malujemy. Zielony kolor, tak na przywitanie wiosny, na pewno będzie wyglądał lepiej niż takie gołe deski. A przypominam wam, że ten płotek powstał ze starych palet. Ludzie na Facebooku dają ogłoszenia, że mają do oddania. Często jest za darmo taki materiał oddawany. Myśmy podjechali po prostu i wzięli. Nie jest to jakaś porządna deska. No one są dosyć cienkie, ale myślę, że na jakiś czas wystarczy. No i oczywiście nie zapominamy o tym, że trzeba wypić kawę i zjeść śniadanie. Howard lubi pichcić w kuchni, także przygotował mi tutaj bułkę z jajkiem i kiełbasą. A ja się delektuję, jak zawsze, kawą. You will know which one are tall, which are not. And will be easier to... No i tu już przygotowujemy sobie pojemniki do tej mojej grządki. How many holes do you think you need in each one? Like 6? 4, 6, like 2 closer. 6? Yeah, Right, can you please tell me where you want 2? I will show you. Do something slow. Like Hang on. here somewhere, Yeah. and on the middle too. And do not press too much, because if you press on the beginning, it will break the plastic.
later on a little bit more when it's done. Sure, it cuts out. You really? The weight. Ah, the battery is off. Oh, is that what it is? Yeah. No, but it starts again. Just for a short period. You think it's the Because battery? of the battery. Ah, let's try and swap it. We have no any other one. Or use the old drill when you will be like struggling with the No, wire. why? It isn't worse. That's all a drill. Nice one. Just put to the charge. Yeah, that's a charge it, do something. Kartony, które rozrywałam, kładę tutaj na dno tej mojej grządki, ponieważ wiem, że chwasty będą tutaj rosły, ale to będzie jakieś małe ograniczenie. Pojemniki ustawiam jeden przy drugim. Miałam nadzieję, że zmieszczą się ładnie, elegancko, równo z tym płotkiem. No niestety niektóre wystają, ale no trudno. I przynoszę skoszoną trawę, którą wykładam na dno takiej grządki. I teraz do tych pojemników wrzucam na dno, wrzuciłam trochę kartonów i wrzucam teraz skoszoną trawę i to sobie będzie się rozkładało. Także idę po resztę trawy. Nie chce mi się używać taczki, dlatego tak sobie chodzę po prostu tam, gdzie składałam trawę po pierwszym koszeniu. Taka gnijąca trawa będzie wytwarzała ciepło dla roślin, które będę tutaj chciała sadzić. A pomyślałam sobie, że skoro to jest taka najbardziej nasłoneczniona ścianka, to tu będą rosły papryki i pomidory. Te, które nie zmieszczą się do szklarni, będą wysadzone tutaj. Będą miały duże pojemniki, będą miały dużo przestrzeni, także najpierw na pewno pomidory, a potem ewentualnie reszta papryk. Także niech ta trawa sobie pomału gnije. Zanim dojdzie do wysadzania pomidorów, to jeszcze trochę potrwa, co najmniej za 2 miesiące. Dopiero je wysiałam. Na to nałożę taką warstwę ziemi z grządek, gdzie mam za dużo tej ziemi. Wysypię też ziemię ze starych doniczek, też po paprykach. A potem, jak będę już sadziła, to będę dodawała świeży kompost na tą część, na tą bryłę, gdzie będą korzenie tych właśnie roślin. Za dużo tej trawy nie wkładam, żeby ona mi nie zgniła w ten sposób, że jak nie będzie dochodziło powietrze do tej trawy, to ona zacznie się taka robić śliska, taka śmierdząca, taka gnojowa, a tego nie chcę, więc nie wyrzucam jej aż tak dużo. Resztę wykorzystam na inną grządkę. Także takie pierwsze przygotowania. Jak będę przygotowywała sobie grządkę podsadzenia, to będę wsypywała tutaj ziemię właśnie z tej grządki. Ta grządka, która jest tutaj przede mną, jest najgorsza. Ona ma tutaj tyle kamieni w sobie, że myślę, że będę musiała też przesiać chyba w tym roku też tą właśnie grządkę. A u mnie już jest marzec i pomyślałam sobie, że mogę już wysadzić moje wczesne ziemniaczki, dlatego pójdziemy na tył ogrodu. Nie, wróć. Na początek ogrodu przy bramce i tam muszę uporządkować całą grządkę po zimie, żeby tam wsadzić ziemniaki. W zeszłych latach miałam ziemniaki posadzone w workach. Pierwszy rok był fantastyczny, było sporo ziemniaków, tylko nie pamiętam, jaka to była odmiana. W zeszłych latach. W zeszłym roku z kolei posadziłam ziemniaki i one praktycznie w ogóle mi nie dały plonu. Naprawdę zebrałam niewiele tych ziemniaków. Jakbyście chcieli wiedzieć, to robiłam taki film podsumowanie roku z kilogramami i z ewentualnie pieniążkami, które zaoszczędziłam podczas tego wzrostu, także może Wam gdzieś podlinkuję
tutaj czy tutaj. Jeżeli nie, to zobaczcie w mój ogród po prostu i tam będziecie mogli sobie znaleźć. Dlatego w tym roku postanowiłam, że ziemniaki posadzę do ziemi i jeżeli będą plony super, no to świetnie, no to będę tylko wsadziła w ziemi na razie. Dopóki znowu mi nie przyjdzie pomysł, żeby w worki jednak. A jeżeli nie wyjdą i w ziemi, to zrezygnuję z ziemniaków. Także ziemniaki będę kupowała w sklepie. Idziemy na tyły. Zanim tą grządkę będę mogła obsadzić, to niestety najpierw ją trzeba posprzątać. Ona była tylko tak z grubsza oprzątnięta podczas jesiennych zbiorów. Wstawiałam tutaj też doniczki, o których Wam mówiłam chwilkę wcześniej. Po paprykach i po pomidorach. Także ta ziemia pójdzie do tych doniczek, które sobie wzięliśmy, tam przygotowaliśmy. O, gnijąca ziemia. To jest najgorsze, bo to śmierdzi. Ale nic. A tu rośnie mi pięknie jarmuż, którego nie obrywałam w ogóle. Nie wiem dlaczego. Tutaj mam posadzone szparagi w samym narożniku, bo ciężko do nich dojść. Także pomyślałam sobie, że w narożniku będą rosły spokojnie, także od tego jarmużu w tą stronę mogę sadzić ziemniaki. Mimo tego, że jest pochmurno u mnie, to nie jest aż tak zimno, także myślę, że tu w zacisznym miejscu tym ziemniaczkom będzie dobrze. A tutaj, moi drodzy, to jest seler, którego nie wykopałam. Wysadziłam ten seler po tym, jak nie miałam miejsca w środku w ogrodzie i myślałam, że będzie mu tutaj dobrze, ale tak dobrze mu nie było. Malutkie porosły te selery i stwierdziłam, że nie będę zbierała, nie ma co obierać, nie ma co wykorzystywać tego selera. A potem gdzieś mi przyszło, jakiś filmik oglądałam, gdzie w angielskich ogrodach zostawia się selery, są tak zwane selery o zimę. I mówię, zostawię sobie, niech sobie rośnie pomału ten seler. Jak urośnie większy, to super, jak nie urośnie, to trudno, to wyrzucę na kompostownik. I były przymrozki. I tak, tu jest wyjedzony przez ślimaka. Zobaczcie, tu jeszcze siedzi ślimak. Złapie mi ostrość? Złapie. Tu w środku siedzi ślimak. Dziad jeden. A w korzeniu siedzi piękna dżdżownica. No i co? I ten seler pójdzie na kompost. Bo tutaj praktycznie nic nie ma. I jeszcze pomyślałam sobie, że zostawię też któryś z tych selerów, bo on pięknie odbił i ma piękne liście. Także mogę je sobie wykorzystać jako świeże liście już. Ale to przy brzegu. 3 mi wystarczą chyba. Tak myślę. Dobra. A te nieudaczniki po prostu wyrwę. Czas przekopać tą moją grządkę pod ziemniaczki. Przy okazji wyciągnąć kamienie. Przekopałam. To teraz sobie troszeczkę postaram się wyrównać ten teren, zanim zrobię rowki na moje ziemniaki. A nadmiar ziemi to myślę, że wsypię sobie już do tych moich pojemników przy tamtym płocie, który pokazywałam Wam chwilę wcześniej. Mam ziemniaczków bardzo wczesnych, najwcześniejszych jakie znalazłam w sklepie. Podpędzałam je już dosyć długo na parapecie okna i zobaczcie, jakie mają tutaj piękne łodyżki, bo tu już się zaczynają robić listki. I odmiana, jaką wybraliśmy w tym roku, to jest Red Duke of York. I to jest są pierwsze najwcześniejsze ziemniaczki. Dlatego nie wiem, czy mi to ten jarmuż tutaj tak lata. I to są najwcześniejsze ziemniaczki. Nie ma ich dużo i są niektóre takie malutkie. Dlatego pomyślałam sobie, że te ziemniaczki będę wysadzała w pierwszym rządku, najbliżej mojej obwódki na tą grządkę, bo jak one będą wykopywane, to będę mogła mieć tutaj przestrzeń na inne roślinki
Jeszcze nie mamy pojęcia, jakie przy ziemniakach mogą rosnąć, ale te pójdą najwcześniej, bo one mają być chyba gotowe po 90 dniach, o ile się nie mylę. Także 3 miesiące, no 3 miesiące to też nie jest krótko, ale. Ziemniaki czerwone, mam chyba takich 12 sztuk, zaraz ten jarmuż tu przełożę. 12 sztuk takich ziemniaczków i one by poszły na środek. Znaczy nie na środek, tylko w drugim rządku, bo pomiędzy rządkami powinno być jakieś 70 cm, dlatego pomyślałam sobie, że tak pierwszy rządek będzie gdzieś tutaj, żeby mogła potem obsypywać, a drugi właśnie gdzieś w tym miejscu. Także 2 rządki ziemniaków sobie zrobię i zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I tak sobie wyznaczę te moje rowki 10-15 cm potrzebuję głębokości zrobić i drugi rządek gdzieś tutaj. Także ta grządka w tym roku idzie tylko na kartofle, ziemniaki, pyry, jakkolwiek zwał, tak zwał. Niestety ziemniaki lubią najbardziej taką przewiewną ziemię, a ta moja tutaj jest jeszcze taka dosyć ciężka. No ale jak to nie spróbuję, to nie będę wiedziała, czy urosną, czy nie urosną. Zwykłe ziemniaki z worka, a nie mam 12 czerwonych, tylko mam 10. Także zacznijmy. Czerwone ziemniaki, odmiana Albert Bartlett. Jedne z lepszych ziemniaków, jakie jadłam. A że nie zjadłam, to zostawiłam. Takie mniejsze, ale one nie mają takich dużych pędów. No niestety, były przygotowane do konsumpcji, a nie do wysadzania. I one mają takie śmieszne te pędy. Zaraz Wam pokażę. A tu jeszcze takie kamloki wielkie. Takie tyci. Łapie ostrość, czy nie łapie? Takie tyci. Także zobaczymy. Około 10-15 cm odległości między ziemniakami. 10-15, dam 10. Chyba. Patrzę, gdzie są te zaczątki tych gałązek ziemniaków, żeby na wierzch je posadzić. A tu już jest inny ziemniak. Wykiełkował w worku i go zostawiłam. Muszę sobie przynieść zaraz znacznik. No i teraz te moje młodziutkie ziemniaczki. O, tu jeszcze zostało sporo tego. Ta grządka nie jest taka duża, ale chcę w tym roku spróbować, czy tu się udadzą te ziemniaki. To nic, posadzimy tam. Dobra, ponieważ mi tego sporo zostało, to ja tutaj zagęszczę te czerwone. Troszkę. A co tam? Tak będzie dobrze. I kolejne. Są takie małe wypierdki. Także nie wiem, czy one mi tu ładnie urosną. Ale mamy tego większego. I co? Jeszcze jeden. Teraz delikatnie przysypię na początek ziemią. Tak, i te kiełki też. Tak, żeby mocno ich nie pouszkadzać. Tego kwiatka tu wezmę, odkopię. Dżdżownica może iść do rowka. Na początek delikatnie. O. I niech nam rosną. Niech nam zasilą nasze kuchnie. I teraz zajmę się już drugim rządkiem. Tylko sobie muszę znacznik najpierw znaleźć, żeby zobaczyć, gdzie są czerwone, a gdzie są właśnie ten Duke of York.
I przykryję to sobie te ziemniaczki włókniną, bo jest tutaj świeża ziemia, dlatego na pewno będą tutaj koty próbowały wykorzystać mięciutką ziemię. Ziemniaczki zakopuję, a następnie całą tą grządkę, tak jak wspomniałam, przykrywam fizeliną po to, żeby koty tutaj mi nie rozdrapały, a jednocześnie ziemniaczki będą miały cieplej i mam nadzieję, że urosną w tej ziemi. Jak to w Anglii bywa, jest wietrznie, jest ponuro, a za chwilę wyjdzie słoneczko na chwilkę, dlatego tutaj tak ładnie mi grzało w plecy. Pomyślałam sobie, że przygotuję sobie ziemię na rozsady. Przyniosłam w miejsce ziemię z grządki, taką z najlepszej grządki, jaką mam, i wymieszałam z resztą tego kompostu, który kupiłam do wysiewów, a który okazał się naprawdę nieudanym zakupem. Napełniam sobie luźno ziemi do tych małych doniczek, ponieważ muszę przesadzić moje pierwsze pomidorki, które już urosły, a jednocześnie takie małe wielodoniczki, jak tutaj widzicie w zielonym kolorze, wykorzystam na kolejne siewy, ponieważ mam jeszcze pomidory, które bym chciała wysiać, i papryki. Z pomidorów, które będę teraz pikowała, to są takie pomidory hiszpańskie, które są przeznaczone do gotowania. Ja je wyłuskałam ze świeżego pomidora i mam nadzieję, że mi urosną. No i tutaj właśnie wysiewam sobie pomidory, wysiewam papryki i tu już nie pokazywałam, bo tak samo robiłam po prostu jak z paprykami i pomidorkami. Wysiałam sobie też mnóstwo kwiatów i kwiaty dałam do szklarni, natomiast pomidory i papryki poszły do domu. Dziękuję Wam za to, że byliście dzisiaj ze mną. Zapraszam na kolejny odcinek. Miłego dnia, pa pa!